Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj przygotowałem dla Was niemałą ciekawostkę, ponieważ będzie dzisiaj Splinter Cell Double Agent i to co jest ciekawe w tej grze to to, że gry na 6. i 7. generację są tak niesamowicie różne, że postanowiłem nagrać 2 odcinki To było grane poświęcone jednej grze. Jedna część, tą, którą oglądacie, będzie poświęcona tej wersji na PC-ty Xboxa 360 i PlayStation 3, natomiast druga część będzie poświęcona wersji na Xboxa i PlayStation 2. Jeżeli chodzi o serię Splinter Cell, każdą część, myślę, oprócz Blacklista chyba, bo tutaj nie, ale każdą część poza Blacklistem i Double Agent kończyłem minimum 3-krotnie. Bardzo lubię tą grę i bardzo lubię sama Fishera. Natomiast Double Agent była grą, którą zagrałem raz i nigdy do niej już więcej nie wróciłem. Po części trochę przed nagrywaniem tego materiału i ogrywaniem tej gry zastanawiałem się, co mi się tak naprawdę w Double Agencie nie podobało, że już postanowiłem do niego nigdy nie wracać i szczerze mówiąc nie znalazłem odpowiedzi, ale jak zagrałem w grę, przeszedłem ją całą, te wszystkie złe wspomnienia, jakie miałem z tą grą, powróciły. Chociaż sam koncept Double Agenta w mojej opinii jest bardzo spoko. Historia oczywiście ponownie wcielamy się w sama Fishera. Tym razem mamy tutaj taką sytuację, że jego córka ginie, ponieważ zostaje potrącona przez pijanego kierowcę. To potem się troszkę wyjaśni w Conviction. Natomiast sam Fisher zostaje troszkę nieoficjalnie przypisany do jednej misji, zinfiltrować bazę terrorystów, która się nazywa JBA, to jest John Brown Army chyba, JBA. No i od teraz działając jako podwójny agent, wykonując zadania albo dla JBA, albo dla NSA, będzie balansował na cienkiej linii pomiędzy byciem prawym samym Fisherem, a byciem złym. I sam koncept gry był naprawdę w porządku, to że wykonując zadania albo podpadamy jednej organizacji, albo drugiej. Bardzo często obydwie organizacje mają przeciwległe cele. Jedni powiedzą zabij go, inni powiedzą oszczędź i tak dalej, a my musimy decydować. No i oczywiście w zależności od tego, jak postąpimy, stopień zaufania do danej organizacji zwiększa się lub zmniejsza. I ten pomysł był w mojej opinii bardzo fajny. Natomiast był to Splinter Cell też nowej generacji, to jeszcze warto wspomnieć. Po Pandora Tomorrow, gra Pandora Tomorrow jeszcze pojawiła się na PlayStation 2 i na Xboxie, natomiast tutaj już mieliśmy Splinter Cella nowej generacji, który pojawił się na PlayStation 3 i na Xboxie, także postarano się, aby i te wizualia były odpowiednio dopakowane i faktycznie ten nowy Splinter Cell wyglądał świetnie. Pamiętam, że jak grałem w to na PC-cie, to nawet mi to tak średnio chodziło. Chyba pamiętam, że tak nie było to za płynne. Przynajmniej takie mam przebłyski z Wietnamu, flashbacki. W każdym razie sama koncepcja podwójnego agenta mi się podobała. Natomiast co w zasadzie w mojej opinii w Splinter Cellu w wersji na konsolę 7. generacji nie wyszło. Przede wszystkim to, że gra jest strasznie chaotyczna i ten chaos tutaj daje się mocno we znaki, szczególnie, że postacie czy przeciwnicy, których zachodzimy od tyłu, żeby sam mógł ich skapiszonować, działają całkowicie randomowo i łapałem się wielokrotnie na tym, że powtarzałem dokładnie to samo wydarzenie i raz przeciwnik ni stąd ni zowąd nagle zrobił crazy Ivana, czyli obrócił się o 180 stopni, a innym razem po prostu mnie nie zauważył. I ta losowość w Splinter Cellu niestety jest w mojej opinii sporym problemem i wymusza w zasadzie w graczu spamowanie save'em, bo tu nawet nie ma miejsca na błąd. To nawet nie chodzi o to, że błąd gracza powoduje, że wszczynamy alarm, czy przeciwnicy nas zauważają, bo to nie ma tutaj nie ma jakby to zupełnie żadnego znaczenia, tylko samo to, że postacie zachowują się w taki sposób losowy i chaotyczny, że nie jesteś w stanie
tego ogarnąć po prostu. I to jest pierwsza rzecz i chyba najważniejszy w mojej opinii problem Double Agenta, który w tamtym czasie przekreślił dla mnie tą grę i dlatego już do niej nigdy nie wracałem, tak? Natomiast na pewno pochwalić trzeba misje, fajnie się dzieją, fajne lokacje, na przykład ten statek pasażerski, więzienie, bardzo ładnie wykonano lokacje i no muszę przyznać, że pod tym kątem jest to naprawdę w porządku i ładnie to wygląda. Natomiast ten jeden element, czyli całkowita randomowość zachowań przeciwników, w mojej opinii jest tutaj nie do przyjęcia, zwłaszcza, że jeżeli grało się we wcześniejsze części Splinter Cella, czyli pierwszy Splinter Cell, potem Pandora Tomorrow i ten drugi, nie pamiętam, Chaos Theory. W zasadzie to powstało po Chaos Theory. Chaos Theory była trzecią częścią. No to niestety trzeba przyznać, że tutaj jakiejś takiej liniowości, w zasadzie to nawet nie chodzi o to, że te gry są liniowe, bo ta też jest dosyć liniowa i to w zasadzie jest troszkę takie granie na zasadzie odkrycia prawidłowej ścieżki, jaką twórcy sobie tutaj wymyślili, bo misje są ponownie silnie oskryptowane i nie raz, nie dwa, po prostu przeciwnicy ruszają się, kiedy sam podchodzi do jakiegoś punktu, po to, żebyśmy mogli się przemknąć, ale musimy wykorzystać drogę, którą sobie zaprogramowali twórcy i musimy z niej skorzystać, no lub po prostu zacząć strzelaninę klata w klatę, tak, co też jest w mojej opinii. No w każdym razie Double Agent zmęczył mnie wtedy i zmęczył mnie teraz, natomiast tu jeszcze małą ciekawostkę powiem, bo zacząłem grać na PlayStation 3, bo w zasadzie Splinter Cella na PlayStation 3 nigdy nie grałem, pierwszy raz kończyłem go na premierę na PC-cie, mówię zagram sobie na konsoli i słuchajcie, wersja na PlayStation 3 jest całkowicie niegrywalna, już pomijam to, że gra działa chyba w 15 klatkach w porywach, jak się dobrze rozpędzi. Ilość ramek jest tak absurdalnie niska, że w ogóle jest dziwne, że ta gra w ogóle wyszła w takiej formie na PlayStation 3. Ale problem jest tutaj też miałem z tym, że coś skopano z oświetleniem i bardzo często nie potrafiłem stwierdzić, czy postać jest w cieniu, czy nie, bo wszystkie te lokacje były na tyle jasne, że nie wiadomo, czy już się schował, czy nie. Oczywiście mieliśmy tą lampkę na plecach, ale bardzo często przemykanie pomiędzy lokacjami, czy tam miejscami, w których możemy się skryć, polegało na tym, że szukaliśmy tych ciemniejszych miejsc i z góry już wiedzieliśmy, że te miejsca sprawią, że sam będzie niewidoczny. Natomiast tutaj tego nie było. Wszystko było szare i nie do końca wiedziałem, gdzie można się skryć, a gdzie nie. No i ten, słuchajcie, klatkarz, który powodował no dramatyczny klatkarz i w końcu zdecydowałem się przestać grać w tą wersję i odpaliłem grę na Xboxie, w zasadzie na wstecznej kompatybilności, bo obydwa Splinter Celle są we wstecznej kompatybilności, znaczy ten i ten z 6. generacji i zagrać na Xbox Series X w eleganckim 4K i w 60 ramkach i to jest gra, która dokładnie powinna być tak wydana, jak właśnie działa ona na wstecznej kompatybilności. Zanim jeszcze jedna mała ciekawostka. Wiecie, że wersje na PlayStation 3 i na Xboxie się różnią. Często, kiedy pojawiały się gry na 7. generację, gry multiplatformowe, one w zasadzie nie różniły się nigdy niczym. To były 1 do 1 kopie danej gry. Oczywiście mogły się różnić tam płynnością, ale jeżeli chodzi o zawartość, zawsze te gry były takie same. A tutaj się okazuje, że one też się różnią. I są to detale, które wymagałyby przejścia obydwu gier. Niestety ja już się nie podejmuję grania w wersji na PlayStation 3. Natomiast jest jedna taka na przykład w misji, końcowa sekwencja w misji w więzieniu, kiedy uciekamy helikopterem. W wersji na PlayStation 3 musimy podejść do budynku i wejść naprzeciw helikoptera po drabinie, gdzie narażamy się na ostrzał. Natomiast w wersji na Xboxa wchodzimy do budynku i przechodzimy jakby budynkiem od środka wchodzimy. Ciekawe, bo to są dwie różne tak naprawdę rzeczy, które niewiele zmieniają w zasadzie i to nie mają wpływu na nic, a jednak zmieniono te dwa elementy i pewnie tych elementów jest więcej, ale tak jak mówię, zabrakło mi odwagi, żeby grać tą wersję na PlayStation 3, bo niestety jest ona skopana i pod kątem optymalizacji, i pod kątem oprawy i tego podstawowej funkcji, czyli
tego cieniowania w grze, gdzie nie wiadomo w zasadzie, czy jesteś w cieniu, czy nie. Zadziwiające, ale naprawdę wersja na PlayStation 3 to jest chyba najgorsza wersja Double Agenta, jaka powstała. Nie grałem jeszcze w tą wersję na PlayStation 2, więc nie wiem, ale to do wersji na PlayStation 2 zaraz powiem, o co chodzi. I powiem Wam, że skończyłem tego Double Agenta i muszę przyznać, że byłem mocno rozczarowany. Znaczy, są momenty, które są dobre, ale rozczarowany byłem tym, że przed tą częścią zagrałem w Double Agenta na oryginalnym Xboxie. Te dwie, tak jak mówię, gry są tak niesamowicie różne. One je łączy tylko jakby główny trzon fabularny. Są inne misje, inne cutscenki, zupełnie inne gry. I powiem Wam, że gdy skończyłem tego Double Agenta po zagraniu w wersję Xboxową, stwierdziłem, że od początku, wtedy gdy grałem na premierę w Double Agenta, grałem po prostu w złą wersję gry. Grałem w tą gorszą wersję gry. Bo faktycznie wersja na oryginalnego, klasycznego Xboxa jest o wiele lepsza. I powiem Wam jeszcze raz, tu powtórzę, te gry są tak niesamowicie różne, że to są dwie różne gry. Jakby robiły je, tak w zasadzie było, bo robiły je dwa różne studia. O ile dobrze pamiętam, oddziały Ubisoftu w Milanie i w Szanghaju chyba robiły. I wydaje się, że oni dostali tylko w pewien scenariusz, czy też zarys scenariusza, jakie wydarzenia muszą się w grze znaleźć i pozostawili im wolną rękę, zróbcie misję tak jak uważacie. I przez to zupełnie te gry od siebie tak całkowicie odstają, że grając ma się wrażenie, że to jest jakby zupełnie inna część Splinter Cella. Także, ale o wersji Xboxowej odsyłam do drugiego odcinka. Nie wiem, prawdopodobnie wrzuciłem je w jeden dzień, także polecam obejrzeć obydwa odcinki, żeby sobie porównać. Natomiast wracając do tej wersji na Xboxa 360, na PlayStation 3, no i oczywiście na PC-ta. Gra jest też o wiele krótsza niż wersja na oryginalnego Xboxa i to jest też ciekawe. Skończenie tej gry, która w mojej opinii jest o wiele trudniejsza przez to randomowe zachowanie przeciwników, zajęło mi 8 godzin. Wersję na Xboxa kończyłem w 14, także nawet misje są dłuższe. Mam wrażenie też, że misje w wersji Xboxowej są o wiele bardziej złożone niż wersje tutaj w tym Splinter Cellu. Trochę tak jest, jakby w tą tutaj poszła para głównie w oprawę, bo to nowa generacja, trzeba było pokazać. Natomiast zabrakło tego samego mięsa, którego to mięso znajdziecie w tamtej części. Natomiast jeszcze jedna mała ciekawostka, bo tak jak się domyślacie, w Splinter Cellu dostaliśmy też możliwość wyboru, czy chcemy być dobrymi, czy złymi, czyli podejmujemy jakieś decyzje, które są dość istotne. No i słuchajcie, kanonicznie, tutaj spoiler, ale myślę, że większość z Was o tym wie, kanonicznie jest ta sytuacja, że Sam Fisher zabija Lamberta, czyli nie zdradza swojej jakby tożsamości przed Dufresne'em i jakby pozostaje w roli tego podwójnego agenta. Nawet się nie spodziewałem tego, ale faktycznie potem jest to jakby wyjaśnione troszkę w Conviction, gdzie już w zasadzie Sam Fisher, pozbawiony tych swoich większości gadżetów, ucieka przed ścigającymi go agentami. Natomiast no, widać, że dodanie czegoś takiego jak możliwości wyboru niekoniecznie są dobre tutaj, bo w zasadzie możemy wykonać pewne zadania, które są niekanoniczne. Małą ciekawostką jest jeszcze to, nie wiem, może niektórzy z Was nawet o tym nie wiedzą, że po zakończeniu całej gry, po napisach końcowych mamy jeszcze jedną misję pod warunkiem, że utrzymamy zaufanie z NSA powyżej chyba 30%, musiałem na Wikipedii sprawdzić, powyżej jakiejś wartości. Dostajemy jeszcze małą misję na takim frachtowcu, gdzie musimy powstrzymać drugą bombę, która gdzieś tam krąży w okolicach Nowego Jorku. To jest też ciekawostka i pamiętam, że jak grałem na PC-cie, zupełnie nie kojarzyłem tej misji, więc chyba nie byłem na tyle dobry, żeby tą misję dostać. Natomiast no, faktem jest, że koniec końców
grało mi się w porządku, znaczy ta wersja Western kompatybilności jest o tyle spoko, że jest płynna, że jest szybka, mamy to 4K, mamy 60 ramek, także zupełnie się w to gra inaczej niż na przykład tożsama wersja na PlayStation 3 w klatkach 15. Natomiast no jednak widać, że pomimo tego to całkowicie losowe zachowanie przeciwników bardzo tej grze wyszło na niekorzyść i potem oczywiście przy okazji Conviction zostanie to naprawione. Niemniej, czy polecam dzisiaj? No słuchajcie, to jest kwestia tego, czy graliście, czy nie graliście. Jeżeli nie graliście, zagrajcie, bo jest to jednak część, która wchodzi jakby w kanon całej historii sama Fischera, jest spoko w mojej opinii pod kątem fabularnym i pomysłów, natomiast no, sama rozgrywka jest może taka sobie, natomiast warto chociażby zagrać po to, aby sobie porównać z wersją na Xboxa, o której będzie kolejny filmik. Niemniej, w drugim filmiku poświęconemu Splinter Cell Double Agent wersji na Xboxa i na PlayStation 2 będzie troszkę więcej porównań, bo chciałem Wam pokazać, jak duża przepaść dzieli obydwie te gry. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.